Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pączków o nietypowym kształcie. Pączki kręcone z podwójnym nadzieniem. Bardzo smaczne i puszyste pączki, które możemy przygotować na tłusty czwartek i nie tylko. Również następnego dnia są miękkie i puszyste. Do przygotowania pączków potrzebuję 400 g przesianej mąki pszennej, 4 żółtka, 7 g drożdży suszonych lub 20 g drożdży świeżych, 4 czubate łyżeczki cukru, szczyptę soli, 1 łyżeczkę skórki pomarańczowej świeżo startej lub skórki w cukrze, 3 łyżki oleju można zamienić na 45 g rozpuszczonego masła. 1 łyżkę spirytusu, 200 do 220 ml ciepłego mleka. Do ciepłego mleka wsypuję drożdże, jedną łyżkę mąki, i 2 czubate łyżeczki cukru. Do mąki wsypuję 2 czubate łyżeczki cukru i szczyptę soli. Mieszam drożdże z mlekiem i zostawiam na około 15 minut. Po kilkunastu minutach widać, że drożdże zaczęły pracować i można wyrabiać ciasto. Żółtka mieszam z mlekiem i wlewam do mąki. Dodaję łyżeczkę skórki pomarańczowej. Link do przepisu na skórkę pomarańczową w cukrze podam w opisie filmu. Krótko mieszam i dodaję łyżkę spirytusu. Spirytus zapobiega wciąganiu tłuszczu w czasie smażenia. Ciasto będę wyrabiać mikserem z hakowymi końcówkami. Mąka ma różną wilgotność i może się zdarzyć, że ciasto jest za gęste. Wówczas trzeba dodać około 1 łyżki mleka. Wyrabiam ciasto mikserem, aż będzie gładkie. Do wyrobionego ciasta dodaję 3 łyżki oleju. Można olej zamienić na rozpuszczone masło, ale ciasto z olejem jest z drugiego dnia bardziej świeże i miękkie. Krótko mieszam, żeby ciasto wchłonęło tłuszcz. Miskę i ciasto smaruję olejem, żeby ciasto nie obsychało w czasie wyrastania. Gotowe ciasto przykrywam folią, miskę ustawiam na garnku z ciepłą wodą, przykrywam ręcznikiem i zostawiam do wyrośnięcia. W czasie, kiedy ciasto wyrasta, przygotuję krem budyniowy. Do przygotowania kremu potrzebuję 300 ml mleka, około 40 g masła, 1 proszek budyniowy o wadze 40 g, około 3 czubatych łyżeczek cukru.
2/3 mleka odlewam do garnka i zagotowuję. Do pozostałego mleka dodaję proszek budyniowy i 3 czubate łyżeczki cukru. Tak przygotowaną mieszaninę wlewam do gotującego się mleka. Budyń mam już ugotowany. Do gorącego budyniu wkładam masło i mieszam. Kiedy masło się rozpuści, zostawiam budyń do ostudzenia i czekam, aż ciasto wyrośnie. Po około 1 godzinie ciasto jest już wyrośnięte. Budyń, który ma teraz temperaturę pokojową, przełożyłam do woreczka cukierniczego. W drugim woreczku mam powidła śliwkowe. Może też być inny, gęsty drzem. Stolnicę smaruję olejem, żeby ciasto się nie przyklejało. Można też posypać mąką, ale luźna mąka na pączkach osypuje się do oleju i przypala się w czasie smażenia. Wyjmuję ciasto na stolnicę. I formuję wałek. Dzielę ciasto na 12 porcji. Można też użyć wagi. Każdą porcję zwijam w kulkę. Przykrywam folią i zostawiam na około 15 minut. Po kilkunastu minutach formuję pączki. Każdą kulkę rozpłaszczam na placek o wymiarach około 14 x 14 cm. Nacinam środek i smaruję brzegi odrobiną wody. To bardzo ważne, bo dzięki temu pączki nie będą przeciekać w czasie smażenia. Wyciskam paski nadzienia i zaklejam brzegi. Zaplatam pączek i układam w formie wyłożonej papierem do pieczenia. Tak samo formuję pozostałe pączki. Pączki zostawiam w formach do wyrośnięcia na około 30 do 40 minut. Pączki będę smażyć we frytownicy w temperaturze 175 stopni Celsjusza. Można też smażyć w garnku, wówczas temperaturę możemy sprawdzić pałeczką. Jeżeli drewniana, sucha pałeczka wypuszcza w oleju bąbelki powietrza, to olej jest dobrze rozgrzany. Nie podgrzewajmy oleju za mocno, bo pączki spalą się z wierzchu, a w środku będą surowe. Pierwsze 6 pączków razem z papierem wyjmuję z formy na blat. Takie pączki można też upiec w piekarniku, ale wtedy będą to bułeczki, a nie pączki. Nożyczkami rozcinam papier między pączkami. Wkładam pączki, które były formowane jako pierwsze, razem z papierem do frytownicy. Wyjmuję kawałki papieru i zamykam frytownicę. Jeżeli smażycie w garnku, to nie przykrywajcie albo zostawcie dużą szparę pod pokrywką, żeby para wodna mogła uciekać. W międzyczasie zrobię lukier z cukru pudru i soku z cytryny.
Do cukru pudru dodaję po 1 łyżeczce soku z cytryny i mieszam. Oczywiście pilnuję pączków, przewracam i dosmażam z drugiej strony. Wyjmuję usmażone pączki i wkładam następne. Gotowy lukier przełożyłam do woreczka foliowego, robię zygzaki na pączkach. Wszystkie pączki mam już usmażone, na pączkach zrobiłam wzorki z lukru i posypałam lekko cukrem pudrem. Gdybym lukrem polała całe pączki, byłyby dla nas za słodkie. Tak wyglądają pączki po rozerwaniu. Są mięciutkie, puszyste i bardzo delikatne. Z nadzieniem śliwkowym i budyniowym. Ciasto jest miękkie, sprężyste, bardzo delikatne i bardzo smaczne. Tak wyglądają po przekrojeniu nożem. Sprężyste, delikatne, mięciutkie ciasto. Następnego dnia został już tylko jeden pączek, który ugryzłam, zanim pomyślałam o nagraniu. Ciasto jest wciąż mięciutkie i sprężyste. Pączek przez noc był przykryty miseczką, pod którą podłożyłam widelec dla lepszej cyrkulacji powietrza. Bardzo smaczne, puszyste pączki w nietypowym kształcie. Doskonałe nie tylko na tłusty czwartek. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.